Dzisiaj Hiszpania nad miejscowością, którą odwiedzamy za chwilę, czyli co? Witamy w angielskich Mazurach. Witajcie moi drodzy. Co jak co, ale tego miejsca nie spodziewałem się na mapie PL-owskich wypraw. Zapraszam. Wybieramy się dzisiaj do Bowness on Windermere. I jedyne co kojarzę, byłem tam parę razy. Bowness on Windermere. Windermere to jest oczywiście nazwa największego jeziora w Anglii, ale nie w UK. A jeżeli wiecie, jakie jest największe jezioro w UK, to napiszcie w komentarzu. Bowness on Windermere jest najbardziej według mnie sturystycznioną miejscowością na Lake District. I jeżeli nie jesteście fanami tłumów, takim jak i ja nie jestem fanem, wolę naturę, to nie jest za bardzo idealna miejscowość na odpoczynek. Ale my nie jedziemy tam turystycznie, tylko jedziemy w pewnym celu. A ten pewien cel nazywa się jedzenie. I powiem wam, że tą miejscówkę znalazłem kompletnie przez przypadek. Silesian Food, bo o tej miejscówce dzisiaj mowa, wyskoczył mi na Facebooku kompletnie przez przypadek i jestem przekonany, że to właśnie algorytmy maczały w tym palce. Niby mówią, że algorytmy znają ciebie bardziej niż żona albo mąż. Ale my tu nie o algorytmach, a o jedzeniu. O polskim jedzeniu w Anglii, które ja na starość postanowiłem sprawdzać i wam pokazywać. Wiem, powiedziałem w Anglii. Oczywiście byliśmy ostatnio, niedawno temu we Wrexham, a jeżeli ktokolwiek odrobił podstawowe lekcje z geografii, to wie, że Wrexham jest w Walii. Głównie skupiamy się na Anglii. Oczywiście na pewno wystąpi Walia, na pewno wystąpi Szkocja. Dla nowych chciałbym tylko tu powiedzieć, przede wszystkim podziękować, że tutaj jesteście z polecajki albo przez przypadek. Darek, czyli ja jeżdżę sobie po Anglii, po Walii, po Szkocji, jeszcze nie, ale będę w Szkocji. Sprawdzam jedzenie i no i na koniec wybieramy się do mnie do domu, do mojego studia i no i dajemy werdykt, ale zanim ten werdykt nastąpi, to oceniamy jedzenie, porcje, ogólne vibe'y, kitching, ile pieniędzy nas to wszystko kosztowało i główny werdykt wygląda na to, czy miejscówka to susza, czy miejscówka może smaczy. Także zostańcie do końca i wybieramy się do Bowness. Troszkę gadania dzisiaj z rana, ale musicie mi wybaczyć, po prostu chcę dużo powiedzieć i wam wytłumaczyć. Silesian Food to jest bakery, czyli piekarnia i jedziemy tam, wiadomo, z samego rana, wiadomo jak ja się czuję z samego rana na głodnego. Nie wiem czego się za bardzo spodziewać po jedzeniu, bo menu jest tam po prostu nie do znalezienia na ich stronie. Oczywiście jest parę zdjęć jedzenia, ale zapomnijcie o menu, zapomnijcie o cenach, dlatego będę pierwszym, mam nadzieję, youtuberem, który wam to pokaże. Jedziemy do Silesian Food, na pewno zjemy sobie coś śniadaniowego. Nie gwarantuję, że będzie takie polskie śniadanie, ale na pewno powiem jedno, że na pewno nie idziemy na English breakfast. Dla mnie English breakfast jest po prostu za ciężkie, a jak widzicie jest naprawdę fajna dzisiaj pogoda i jak chcę sobie aktywnie spędzić trochę ten dzień, widać nawet po moim ubiorze. Także jedziemy do Bowness, jedziemy do Silesian Food. Silesian Food, z tego co też orientuję się, oni niedawno się tam otworzyli, przenieśli się. Bowness, nigdy w życiu nie spodziewałem się, że polskie miejsce znajdę w tak turystycznym miejscu.
Także fajnie, a kto może nam powiedzieć coś więcej o Bowness, jak nie nasza droga Ania. Także co? Kącik.pl bawi, Ania uczy. Aniu, masz coś ciekawego dla nas na temat Bowness? Bowness on Windermere to urocze miasteczko w krainie jezior w Anglii, położone nad największym jeziorem w kraju – Windermere. Jest popularnym miejscem turystycznym, szczególnie dla miłośników przyrody, sportów wodnych i pieszych wędrówek. Ciekawostki o Bowness on Windermere – Beatrix Potter. W pobliżu znajduje się atrakcja The World of Beatrix Potter, poświęcona autorce Piotrusia Królika, która mieszkała w regionie i inspirowała się jego krajobrazami. Victorian Splendor – miasto stało się popularne w epoce wiktoriańskiej, gdy kolej dotarła do Windermere, przyciągając turystów z całej Anglii. Wyspy na Windermere – na jeziorze znajduje się kilka malowniczych wysp, a największa z nich, Belle Isle, ma fascynującą historię sięgającą XVI wieku. Przeprawy promowe, kursujące tu promy umożliwiają szybkie dotarcie na zachodni brzeg jeziora, skąd można eksplorować bardziej dzikie i mniej zatłoczone tereny. Panie i panowie, Bowness on Windermere. Jestem na miejscu już, Silesian Food Bowness on Windermere, i problem był taki, że te budynki, które zaraz zobaczycie, to na Google Map, jeżeli wpiszecie numer, to jest centralnie za nimi, nie? Ja proponuję dostać się do tego tutaj parkingu i on jest centralnie naprzeciwko, także zobaczcie, chodzi mi o te tutaj budynki. Na Google Earth będzie po prostu za nimi i ciężko, w ogóle tam nic nie widać, żadnego napisu, nie? Dobra, nie tracimy czasu, płacimy za parking i idziemy jeść. Bowness on Windermere, Silesian Food. Zapraszam. Hej, dobra, jesteśmy w Silesian Food, ale to się głównie tutaj nie nazywa Silesian Food, bo głównie to się nazywa Sweet Dreams. Jest tu już parę plusów, o których powiem za chwilę, ale jednym z plusów jest ten tutaj ogromny stół i mogę sobie ustawić kamery z różnych kątów. Także, ale to jest tylko jeden taki małoznaczny. Następny plusik to jest brak muzyki i radia. Dla mnie osobiście, jako dla youtuberca, to jest bardzo ważne, bo wiem, że nie muszę się gimnastykować z edycją, wyciszać, może nieraz prosić o ściszenie muzyki, także póki co jest super, ale jestem pewien, że wcześniej czy później po prostu będą wpuszczać tutaj muzykę jakąś dla ludzi, jakieś radyjko, na pewno nie wiadomości. Zaczynamy od dwóch napoi i pierwszy napój to jest kawa, czarna kawa, którą potrzebuję z samego rana przy dniu aktywnym, jaki będzie dzisiaj niewątpliwie. Czarna amerykana, bez cukru, bez mleka, innej Pel nie pija, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę wam pokazać. I jest to okrutny plus dla miejscówki, bo będąc na śniadaniu w Manchester w Birogi, to jest epizodzik, jeżeli nie oglądaliście, chciałem bardzo świeżo wyciskany sok i niestety tam nie było, stety była pyszna herbata, ale tutaj jest
Soczek. Soczek pomarańczowy z marchewką. Macie tam różne wybory. Nic mi nie pozostaje jak go spróbować. Ktokolwiek próbował soki wyciskane, to wie, jaka jest kompletna różnica pomiędzy tymi sokami z supermarketów. Pyszne, samo zdrowie i fajnie na początek dnia po prostu skosztować sobie coś takiego i się nabuzować witaminą. Dobra, wjechało śniadanie i to śniadanie to jest coś totalnie innego, czego nie jadłem nigdy w życiu. Zaraz zobaczycie, co to jest. A kolejna sprawa, wjechała też muzyka. Lekko w backgroundzie, ale to nie jest akurat taki dla mnie problem wielki przy edycji. A plusik jest za to, że po prostu ludzie mogą sobie muzyczki posłuchać delikatnej, tylko że my nie jesteśmy tu od muzyki, jesteśmy od jedzenia. I patrzcie, co tutaj wjechało. Jest to pieczone jajeczka w szynce. Szynka też widać jakaś konkretna. Warzywka, sałatka w sensie i chleb. I ten chleb, jestem przekonany, że ten chleb jest ich wypieku. Dobra, dosyć patrzenia na to, dosyć gadania, trzeba próbować. Szyna. Trochę sałatki zjemy. A to wszystko dla odmiany nie kawą, a popijemy z soczkiem świeżo wyciskanym, za który ta miejscówka ma już ode mnie mega plus. Fajny dzień, bo dzisiaj taki będzie i proponuję Wam też takie nastawienie. Fajny dzień zacząć od pysznej kawy, od pysznego soku, od pysznego śniadania i wybrać się w fajne miejsce. Tego Wam życzę w weekendy. Jak najwięcej czasu spędzajcie z rodziną, z przyjaciółmi, a nie na nadgodzinach w pracy. Słuchajcie, byłem w 17 albo w 16 miejscach, które serwują nasze pyszne polskie jedzenie. W 3 miejscach pytałem się o zupę pomidorową i takowa była serwowana. Na nieszczęście moje zupa pomidorowa nie była serwowana dla mnie z numerem 1 składnikiem, czyli z ryżem. I wyobraźcie sobie, że musiałem wybrać się aż do Bowness. Musiałem wybrać się do Silesian Food, a.k.a. Sweet Dreams, aby co? Przy śniadaniu zjeść pomidorową z ryżem. Nie spodziewałem się, że tą zupę znajdę. Spodziewałem się natomiast, że znajdę zupę, bo ze zdjęć była zupa. I zakładam, że to była gulaszowa i właśnie w menu jest podane, że everyday gulash soup. Chciałem gulasz spróbować, ale jak pani powiedziała, że mają pomidorową, spytałem się z czym? Z ryżem, to nie mogłem powiedzieć nie.
Zupa wygląda mega dobrze, zupa pachnie mega pysznie, gęsta, jest ryż, są liście, jest pietruszka, dosyć ględzenia. Próbujemy. Sorry, że aż 3 próby wziąłem, ale ona jest po prostu mega dobra. Patrzcie, co tu się dzieje w ogóle w kociołku. Zobaczcie na ten ryżyk, zobaczcie na pietruszeczkę. Są też warzywka. Niestety nie możecie zobaczyć smaku tej zupy, ale słuchajcie, ja nie gadam jakichś farmazonów na tym profilu. Jeżeli coś mi nie będzie odpowiadało, czy coś, to na pewno mówię, to mi odpowiada. I co? Wybieracie się tutaj i próbujcie zupki, próbujcie chlebek, próbujcie śniadanie, a ja jem zupę dalej i co? No i jest studio, jak już mówiłem, troszkę będzie inaczej. I mam małą niespodziankę dla Was i dla siebie też. Widzimy się za chwilę w studiu, a ja jem zupę dalej. Ej, opuszczamy Silesian Food, a.k.a. Sweet Dreams. Dawajcie do samochodu. Normalnie zaprosiłbym Was do siebie na całe podsumowanie tej fajnej miejscówki, ale dzisiaj nietypowe studio, bo nietypowa miejscówka, której nigdy nie spodziewałem się, nigdy nawet nie przeszło przez moją PL-owską myśl, że spotkamy się w Lake District. Lake District Bowness on Windermere. Za mną jest największe jezioro w Anglii. Przypominam, jeżeli wiecie, jakie jest największe jezioro w UK, to napiszcie w komentarzu. No i co? Bez zbędnego przedłużania. Byliśmy dzisiaj w Silesian Food, byliśmy dzisiaj w miejscowości Bowness. Jest to piekarnia, ale piekarnia prowadzona przez Polaków, przez przemiłą parę, którą serdecznie pozdrawiam. I zamiast biadolenia, zamiast przedłużania niepotrzebnie tego epizodu, to może wjeżdżamy od razu w ceny. Na śniadanie miałem baked eggs in ham, czyli zapiekane jajka w szynce. Wszystko się prezentowało pysznie, wszystko prezentowało się, a przede wszystkim smakowało bardzo dobrze. Szynka polska, jajeczka świetnie zrobione. Fajny w ogóle pomysł. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałem. Widziałem oczywiście Eggs in Benedict albo jakieś podobne, ale w szynce tego nie widziałem. Chlebek wypiekany przez nich i to całe śniadanko kosztowało 8 funtów i 50 pensów. Nie mogło być inaczej. PL nie zaczyna dnia, to znaczy zaczęliśmy dzień, bo jechaliśmy tam na pusty żołądek, ale kawa czarna musi wjechać, americano, cały wielki kubeczek pysznej kawy bez cukru, bez mleka, 3,50 plus dla miejscówki od razu, co? Soki świeżo wyciskane, macie do wyboru tam. Nie zmylcie się, że tylko taki albo tylko taki, możecie Panie się spytać, żeby wymieszać i ja tak zrobiłem, wziąłem sobie marchewkę i pomarańcz i cała szklaneczka soku kosztuje 4,50. Do tego co jak co, gdzie jak gdzie, ale musiałem się wybrać do Bowness on Windermere, musiałem odwiedzić Silesian Food, musiałem zjeść to na śniadanie, a co? Zupę pomidorową z ryżem. Przepyszna zupa, gęsta, smaczna. Cała ta zupka kosztuje 7 funtów. Za całość w Silesian Food zapłaciłem 23,50. Z paru organizacyjnych spraw Silesian Food przeniosło się z miejscowości Gloucester, bodajże Gloucester, tu będzie napisane, i są tam nowi. Czyli jest parę rzeczy do ogarnięcia, jest parę rzeczy do zorganizowania, ale przede wszystkim mam nadzieję, że te wideo tutaj poinformuje Was i poinformuje Was przede wszystkim o tym,
najważniejsze, że oni naprawdę serwują pyszne jedzenie. Oczywiście zaraz werdykt będzie, ale już się spodziewacie. I jeszcze co jest ważne, to to, że jeżeli wpisujecie ich adres, to tak jak wspominałem wcześniej, pokazuje Google Map, pokazuje zdjęcie z tyłu budynków i tam nic totalnie nie widzicie, nie? Także będzie zaznaczone w opisie, będzie zaznaczone w komentarzu lokalizacja parkingu i jeżeli na ten parking się zgłosicie, to jesteście naprzeciwko centralnie Silesian Food. Jeżeli wy, moi drodzy widzowie, nie należycie do tej grupy rodaków, którzy nic nie robią, marudzą jak to jest źle, marudzą jak to jest brzydko, a mimo tego nie wracają do Polski, to Lake District, co jak co, ale jest to przepiękne miejsce. Jeżeli chcecie mieć turystyczne miejsce, pełne ludzi, to Bowness i parę innych miejscówek jest takie, a jeżeli chcecie naturę, to też przecież taką znajdziecie. Ja zachęcam Was do odwiedzenia Bowness, przede wszystkim z samego rana, ze względu na śniadanko, zjecie sobie śniadanko, chlebek pyszny kupicie, bo ja też sobie zakupiłem parę fantów, tutaj wyskoczą przebitki tego, co sobie jeszcze kupiłem. Ceny nie są znaczące, bo to nie chodzi o ogólny koszt tego, to było moje prywatne zakupy. Przyjedźcie sobie, zjedzcie sobie śniadanko, po śniadanku pojedźcie sobie na takie tutaj rejony. Psy jakąś aferę chyba mają tam w oddali. UPL-a nie ma żadnych afer, UPL-a jest content, w którym dowiecie się, jakie rodacy i nierodacy mają możliwości, aby zjeść polskie jedzenie w Anglii, jakie są ceny, jakie są vibe. No i co? No i jest idealny moment do tego, aby dać werdykt. A werdykt Silesian Food, fanfary to były dla świeżaków, którzy jeszcze takich odcinków nie widzieli. Silesian Food, Bowness on Windermere, miejscówka smaczy. Smaczy, nie mogło być inaczej. Pomijając położenie, dla mnie zaskakujące, bo naprawdę to jest taki konkretny ruch. Jestem w stanie sobie tylko wyobrazić, jak drogi jest tam rent przy takich uliczkach, a to też nie była jakaś boczna uliczka w Bowness. Pomijając lokalizację, Lake District, chyba nie muszę Wam dużo jeszcze tłumaczyć. Jedzenie przepyszne, porcje konkretne. Zupa nie była w sensie konkretna, to nie była jakaś taka wielka, ale fajnie sobie po prostu zjeść. Można ją na pewno na wynos, bo widziałem tam takie pojemniczki papierowe, plastikowe. No nie no, teraz dbamy o świat, no to będą papierowe. Można sobie na pewno zupkę wziąć, czyli proponuję iść sobie, jechać na pusty żołądek, zjeść sobie pyszne śniadanko, wziąć sobie zupkę na wyjście, pójść sobie tutaj albo gdziekolwiek chcecie w naturę z kocykiem, zjeść sobie zupkę. Czego więcej potrzeba? Hiszpania dzisiaj nad Lake District. Pyszne jedzenie było tanie. Uważam, że 23,50 to naprawdę kwota na Lake District. Też podkreślam miejscowość i lokalizację tego. I też ktoś powie 23,50 za jedną osobę. Tak, tylko że no ja zjadłem, wiecie, ja zjadłem sobie zupę i już nawet samej zupy ktoś nie musi, bo możecie sobie zjeść po prostu śniadanie. Menu, wiecie, widzicie tutaj jakie są ceny. Mają gulażową, tą z tej gularzowej to chyba słyną. Ja wziąłem sobie dzisiaj pomidorową. Nie przedłużając epizodu, słuchajcie, życzę Wam spokojnego tygodnia w pracy. Oglądacie ten epizod standardowo, tradycyjnie w niedzielę o godzinie 19 UK naszego czasu. Spokojnego tygodnia w pracy. Jeżeli macie jakiś wolny okres, to wybierajcie się w takie miejsca. Mam nadzieję, że wiecie, niektórzy z Was, mam nadzieję, większość z Was wie, że i Anglia, tak nielubiana przez wielu rodaków, ma śliczne miejsca takie jak te, a ja powiem może dla niektórych patriotów coś kontrowersyjnego, bo ja uważam przede wszystkim, że Lake District
to nawet nie są angielskie Mazury. Uważam, że Lake District jest po prostu piękniejsze niż Mazury. A na swoje alibi mam to, że na Mazurach są jeziora, zgadza się, lasy, ale wyobraźcie sobie, że na angielskich Mazurach macie to samo, woda jest czystsza ze względu, uważam, na dno, które jest tutaj kamieniste, skaliste i po prostu ten piasek się nie podmula, tak? No i co? I mamy góry. I no, kto woli patrzeć sobie na lasy, jak możesz patrzeć sobie na lasy i góry w oddali. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, spokojnego tygodnia, fajnie, że jesteście. I co? Polecajcie też jakieś miejsca, na pewno PL Was odwiedzi. To znaczy te miejsca, nie Was w domu. Cześć Wam.